Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z HouseMart. Słuchajcie, bardzo często dzwonicie do mnie i zadajecie mi pytanie, czy mamy jakiś projekt, który wszedłby na Waszą wąską działkę. No i słuchajcie, oczywiście, że mamy takie projekty domów, które wchodzą na wąskie działki. No, budujemy kompaktowe domy i dzisiaj chciałbym Wam pokazać na żywo właśnie taki przykład. Zobaczcie, znajduje się na działce. Tu jest jeden płot, tu jest drugi płot. Działka ma szerokość około 15 metrów. Jest bardzo długa. Bardzo dużo jest w ogóle takich działek w naszym kraju, gdzie są wąskie, ale bardzo długie. Te działki są często przez kupujących pomijane, bo nie wiedzą, jaki projekt na tą działkę może się po prostu zmieścić. I ceny tych działek są często niższe aniżeli działek kwadratowych, czy o takim regularnym kształcie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Tutaj mamy idealny modelowy przykład działki, która jest działką wąską i bardzo długą. Jaki tutaj wszedł projekt? A no zobaczcie. Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 70 m2. W dzisiejszym odcinku, a jest to odcinek roboczy, gdzie chcę Wam pokazać budowany za moimi plecami dom w trakcie, kiedy rozkładamy elektrykę, hydraulikę, wkładamy ocieplenie wełny mineralnej w ścianę. To jest właśnie ten moment, który chciałbym Wam pokazać. Także nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Na początek obejrzymy sobie ten dom z zewnątrz i pokażę Wam fajne rzeczy, które inwestorzy tutaj poprosili nas o wykonanie i te rzeczy im wykonaliśmy. Będzie sporo smaczków i ciekawostek w tym odcinku. Także oglądamy. A oto jest i on, Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 70 m2. To, co możecie zwrócić uwagę, to, że mamy już wykonane tutaj słupy pod taras. Taras przed tym domem będzie miał około 30 m2. No ale o samym domu powiem Wam najwięcej, bo jest najciekawszy oczywiście. Sam dom ma ponad 7 metrów wysokości, 6 metrów szerokości oraz 11,65 metra długości. Charakterystyczne dla tego projektu są jego duże frontowe przeszklenia i standardowo ten dom ma antresole. Natomiast tutaj inwestorzy poprosili nas, że nie chcą mieć antresoli, tylko chcą, żeby całe piętro było zabudowane do końca. Dzięki czemu tutaj na froncie wytworzyło nam się dodatkowe pomieszczenie, taka master sypialnia z ogromnymi frontowymi przeszkleniami i możecie zobaczyć, że w tej opcji również zrobiliśmy te dwa skrajne okna uchylne, tak żeby dodatkowo jeszcze to pomieszczenie wentylować. Oprócz tego, że w całym tym domu będzie aż 5 jednostek klimatyzacji. Tutaj możecie zobaczyć, właśnie ta instalacja do klimatyzacji jest dzisiaj rozprowadzana. Podobnie jak w środku panowie pracują nad elektryką i ociepleniem ścian wełną mineralną. Także prace trwają. Do środka sobie zaraz wejdziemy, ale zanim wejdziemy do środka, to szybka rundka wokół tego budynku. Elewacja jest wykonana ze świerku skandynawskiego. Tak ona prezentuje się, słuchajcie, z bliska. Bardzo ładnie ta elewacja wygląda i ten kolor w mocnym świetle jest taka bardzo nasycona. Jest bardzo nasycony po prostu ten kolor, ale to też ma wpływ tutaj oczywiście posadowienie tego budynku względem stron świata. I na przykład na tą część elewacji światło będzie zdecydowanie mocniej operować niż na tą część z drugiej strony budynku. Dlatego ważne jest, żeby przez pierwsze 10 lat, kiedy mamy taką elewację ze świerku skandynawskiego, przynajmniej 3 razy tą elewację odmalować, zwłaszcza te strony, które są mocno narażone na działanie po prostu promieni słonecznych. Obróbki blacharskie, zobaczcie, mamy tutaj porobione narożniki, tak żeby ten wrażliwy element styku dwóch desek, w tym miejscu jak te deski się stykają, żebyśmy mieli po prostu zabezpieczone takim narożnikiem, a te kable, które wystają, są to kable od punktów elektrycznych, które będą na zewnątrz. Wszystkie okna na dole są wyposażone w rolety. Tak się one prezentują. To jest ten pakiet właśnie rolety na naszej stronie. Nawet to malutkie okienko dodatkowe, które standardowo go tutaj w tej formie nie ma, też ma taką małą roletkę. Sam dom wykonany jest na płycie fundamentowej, ocieplonej.
I tak się prezentuje, słuchajcie, tył tego budynku. Czyli tutaj mamy jedną, drugą sypialnię i tutaj z tyłu również mamy sypialnię i tutaj możecie zobaczyć, że również te rolety są tutaj wykonane. Idę teraz, słuchajcie, do wejścia. Prace trwają. I taka rzecz, o którą poprosili nas inwestorzy, tutaj taki podest będzie wykonany, bo zobaczcie, jak tutaj jest wysoko. To słuchajcie, drzwi z wizjerem, tak? Ale jeszcze tą rzecz bym chciał Wam pokazać, bo to jest taki daszek. No, w żaden sposób on nie jest w budżecie, że tak powiem, pakietu tarasy i właśnie to zadaszenie, ale jeżeli ktoś z Was by potrzebował, no to taki daszek można kupić w sklepach typowych, sieciowych i zamontować. Mnie osobiście zaskoczyła bardzo cena tego daszku. W opisie może wrzucę link po prostu, żebyście zobaczyli sobie sami na własne oczy, ile takie rozwiązanie kosztuje, bo mnie to osobiście zaskoczyło. No i tak się prezentuje ta druga strona budynku, od której mamy właśnie wejście i nie przedłużajmy, chodźmy do środka. Zobaczymy, jak ten dom wygląda w środku. Zobaczcie, że mamy drzwi z wizjerem. Tak, nie ma problemu. Jeżeli potrzebujecie drzwi z wizjerem, to też oczywiście takie możemy Wam zamówić. No i wchodzimy sobie do budynku. Tak jak mówiłem na samym początku, będzie dużo wełny, dużo drewna, będą narzędzia. Będzie się jednym słowem działo w tym odcinku, bo to jest odcinek roboczy, gdzie pokazuję Wam w trakcie budowy, jak wyglądają przez nas budowane domy. Po wejściu do środka znajdujemy się w wiatrołapie. O wszystkich wielkościach tych pomieszczeń powiem Wam, jak będę na górze, bo tam na górze mamy po prostu projekty w takiej wersji uproszczonej i po prostu pomieszczenie po pomieszczeniu zaraz Wam opowiem, ile dane pomieszczenie ma tych metrów kwadratowych. Najważniejsze, żebyście wiedzieli, że jest to wiatrołap i że to pomieszczenie będzie służyło do zostawiania jakichś kurtek, butów, może jakieś mopy, odkurzacze. Po lewej stronie od wejścia do budynku w mezaninie 70 mamy dwie sypialnie. Tutaj są zrobione już konstrukcje ścian pod te dwa pomieszczenia. Tu jest jedna sypialnia, tu jest druga sypialnia. Ta sypialnia ma ponad 9 metrów kwadratowych powierzchni. Jak będę na górze, dokładnie Wam powiem co do centymetra, ile ta sypialnia dokładnie ma. Mamy tutaj duże okna, takie można powiedzieć 2 kwadraty. One są oczywiście otwieralne. Tu jakaś osa wleciała, więc może jej pomożemy. Uciekaj, oso. No, sobie, dobra, zostawimy jej uchylone okno, to może skapnie się i wyleci. Także okna są zarówno uchylne, jak i otwieralne. No, druga próba, gdzie jesteś? O, i poleciała. I dobry uczynek już dzisiaj spełniony. Idziemy sobie dalej. Słuchajcie, jesteśmy na etapie rozkładania elektryki, hydrauliki, klimatyzacji, alarmów, internetów. Ściany są pootwierane, jak możecie zwrócić uwagę. I właśnie teraz trwa układanie tego, można powiedzieć, układu krwionośnego i nerwowego całego budynku, więc jest to bardzo, ale to bardzo ważny etap, żeby go wykonać po prostu dobrze. To jest to mniejsza dolna sypialnia, może na przykład też służyć jako na przykład gabinet. A tutaj na wprost mamy tą dolną łazienkę, a nad nami tutaj znajduje się druga górna łazienka. Będzie tu oczywiście ubikacja. Wszystkie potrzebne sprzęty oczywiście się tutaj znajdą. I słuchajcie, tutaj oczywiście to nie będzie pusta przestrzeń. Tutaj jest miejsce na schody i zaraz po tej drabinie wejdę na górę i zgodnie z obietnicą opowiem Wam o dokładnych co do centymetra wielkościach tych pokoi. Pokażę Wam też, jak wysoka tu jest ściana kolankowa i w ogóle jak wysokie są pomieszczenia. Na górze jest jeszcze więcej miejsca aniżeli na dole. Nadal jesteśmy w kompaktowym domu, a zobaczcie, wszystko co trzeba tu się mieści. I tutaj mamy, słuchajcie, raz, dwa, trzy i nad nami czwartą sypialnię. Mamy 4 niezależne pomieszczenia, a gdybyśmy chcieli, to możemy tak jak w Family Smarcie zrobić, że tamto górne pomieszczenie jest też przedzielone na 2, czyli moglibyśmy nawet 5 sypialni. Tu mamy 4, a moglibyśmy nawet 5 sypialni w tym układzie bez antresoli mieć.
To co mamy tutaj? No tutaj mamy salon z aneksem kuchennym. Aneks kuchenny będzie szedł w tą stronę. Tutaj mamy przeogromne okno, a tutaj za tą wełną będziemy mieli ścianę telewizyjną. Dobra, słuchajcie, nie przedłużamy. Wbijam się na drabinę i oglądajcie dalej. Idę od razu do tamtego pokoju, gdzie mamy schemat i pokażę Wam rozmieszczenie pomieszczeń na rzucie wraz z wymiarami. I słuchajcie, jestem na górze w Mezzanine Smart, 70 m2 powierzchni zabudowy. Tak jak wspominałem, z przeróbkami inwestorów, bo zobaczcie, tutaj standardowo jest antresola, natomiast inwestorzy zażyczyli, żeby z tej antresoli nie było i żeby wykonać im po prostu zabudowane po prostu całe piętro, dzięki czemu wytworzyło się tutaj miejsce na po prostu bardzo duży pokój. Podobnie jak w projekcie Family Smart 70, który również na naszym kanale jest i zobaczcie sobie, jeżeli nie widzieliście filmu z Family Smarta 70, nadróbcie to koniecznie. Na naszym kanale są filmy zarówno w trakcie budowy, podobny stan tak jak teraz Wam pokazuję, oraz już w stanie deweloperskim, czyli już na gotowo możecie sobie zobaczyć. Ale to, co chciałem Wam pokazać i to, co obiecałem, to mianowicie, słuchajcie, chciałbym z Wami omówić pokrótce plan tego właśnie domu z przeróbkami inwestorów. Mam nadzieję, że to będzie widać. Tutaj jest, słuchajcie, to piętro, na którym właśnie teraz jesteśmy, a tutaj jest ten parter i pokrótce Wam wytłumaczę co i jak, jeżeli chodzi o takie właśnie uproszczone rzuty, które sobie dajemy na stronę i jak one nam pomagają później przy samej budowie i co jest zapisane też na takich uproszczonych, słuchajcie, rzutach. No więc weszliśmy do budynku stąd. Pomieszczenie numer 1 możemy znaleźć na legendzie, że jest to wiatrołap, który ma 2,35 m2. W ogóle to będzie odcinek, w którym będziemy posługiwali się dokładnymi danymi właśnie również z projektu. Nic nie będzie około, tylko będziemy mówili dokładnie, ile dane pomieszczenie ma. Czyli po wejściu do budynku mamy wiatrołap. Nie wiem, czy to w kamerze będzie również widoczne, ale te kolorowe kółeczka i punkciki są to właśnie punkty elektryczne, które właśnie na tym etapie panowie wykonują. Jak możecie zobaczyć, no to tutaj ta elektryka jest właśnie rozprowadzana. Idziemy sobie, słuchajcie, dalej i patrzymy na projekt. Czyli weszliśmy przez wiatrołap. Na wprost, punkt numer 2, mamy łazienkę i widzicie, że w łazience mamy umywalkę, ubikację, wszystkie sprzęty są odpowiednio zaznaczone na tym rysunku. Patrzymy sobie, że łazienka na dole ma 3,46 m2. Pomieszczenie numer 3 na parterze, czyli są to 3 i 4, są to te dwie sypialnie, które są pode mną. Trójeczka, sypialnia, ma 9,44 m2, a czwóreczka jest troszeczkę mniejsza, ma 7,98 m2, czyli blisko 8 metrów i blisko 9,5 m2 mają te pomieszczenia. Piątka to salon z aneksem kuchennym oraz z tą komunikacją, tak to jest tutaj liczone. I piątka, salon z aneksem kuchennym, mamy 31,93 m2, czyli praktycznie 32 m2. I tutaj na projekcie mamy pozaznaczane wszystkie sprzęty, nie wiem, typu piekarnik, płyta indukcyjna, zmywarka. Wszystko tutaj jest pozaznaczane i odpowiednio też jest rozrysowane. Tu na przykład mamy rozrysowany stół jadalni, tutaj mamy schemat salon, telewizja. Wszystkie punkty elektryczne, jak widzicie, są po prostu pozaznaczane, dzięki czemu jak je będziemy wykonywać, no to o żadnym nie zapomnimy po prostu. Także taki uproszczony plan bardzo pomaga, bo w trakcie po prostu pracy można do niego sobie podejść, zobaczyć i wszystko na nim jest rozpisane, łącznie z kolorową legendą, nie wiem, podwójny kontakt elektryczny, wysokość 20 cm nad podłogą, nie wiem, dalej internet, wysokość 20 cm nad podłogą, kontakty pod sprzęty AGD, podwójny kontakt elektryczny, telewizja, gniazdko, wysokość 29 nad podłogą. Wszystko dokładnie mamy tutaj wypisane. Z inwestorem żeśmy to wszystko ustalali, potwierdzali i po prostu panowie na budowie mają jasną, konkretną instrukcję. To powoduje, że eliminuje się
po prostu no, ludzkie błędy. Przynajmniej jest to najlepiej mi znana próba eliminacji tych ludzkich błędów. I tak wyglądałby parter, a słuchajcie, tutaj jest piętro. Ja sobie tak tutaj przykucnę, żeby wam to pokazać. Więc na piętro wchodzimy sobie po schodach, to jest ten wyłaz. Ja teraz wszedłem po drabinie. Nad łazienką dolną jest łazienka górna i możecie zobaczyć, że w tej łazience mamy zaprojektowaną wannę, ubikację, umywalkę. Pomieszczenie numer 2 ma wielkość łazienka 3,46 po podłogach. Dalej mamy trójkę, czyli komunikację. Trójka hall 6,94 m2 po podłogach. I tu na przykład można sobie zaplanować na przykład dużą szafę. Dalej jedynka to mamy tutaj sypialnię wraz z takim gabinetem. Tak tutaj zostało to przez inwestorów zaplanowane. I jedynka ma 17,9 m2 po podłodze. No i czwórka, sypialnia master, mamy zaznaczone łóżko, gdzie będzie telewizor i czwóreczka ma, słuchajcie, 24,32 m2 po podłodze. Tak wygląda ten uproszczony schemat. Ja jestem teraz w pomieszczeniu w jedynce. Tutaj teraz się znajduję i stoję sobie przy tym oknie dokładnie. No a teraz Was oprowadzę po górze, pokażę Wam, jak tutaj to wygląda. Także widzicie, że płyty stężające są już obkręcone. Instalacje od klimatyzacji są rozprowadzane. To są te kable oraz jest wykonywana elektryka. Bardzo wysokie jest to pomieszczenie. Tutaj do sufitu grubo ponad 3 metry wysokości, także tutaj jest naprawdę przestronnie. Wysoka ściana kolankowa, no, można sobie zobaczyć. Ja podchodzę teraz, ta ściana kolankowa, gdzie tutaj w kamerze, no tutaj się zaczyna, tak? Czyli widzicie, że gdzieś na wysokości mojej brody zaczyna się ściana kolankowa. Ja w zasadzie stoję ramieniem, łokciem dotykam ściany, także cała ta przestrzeń, która tutaj jest na dole, ona jest po prostu do wykorzystania. Nie ma tak, że musimy się tutaj garbić, chodzić jakoś skuleni. Jest to naprawdę bardzo funkcjonalna przestrzeń. Dobra, chodźmy dalej, bo za długo siedzę w tym jednym pokoju. Tu jest to miejsce na tą szafę, na tą garderobę. Można sobie to zabudować i tutaj po prostu zrobić sobie dużo schowków, dużo szaf, bo one są bardzo ważne i bardzo się przydają w życiu codziennym. Tutaj jest wejście do tej łazienki górnej, gdzie inwestorzy zaplanowali wannę i wszystkie te pozostałe sprzęty, o których Wam mówiłem, łącznie z ubikacją, więc nie trzeba będzie za każdym razem schodzić oczywiście na dół. Pamiętajmy, że jesteśmy nadal w domu kompaktowym, bo on ma 70 metrów powierzchni zabudowy, więc to nie jest przepastnie dużo i trzeba tutaj cały czas jakby no myśleć o sprytnych rozwiązaniach. A to jest ta największa przestrzeń, która zrobiła się z tego tytułu, że inwestorzy nie chcieli tutaj mieć antresoli, tylko prosili nas o zabudowanie całej tej przestrzeni. Taką przeróbkę oczywiście możemy wykonać i tak też wykonaliśmy. Zobaczcie, jak tutaj pięknie te frontowe przeszklenia od samego dołu się zaczynają i ładnie wyglądają. Rozgardiaż jest, no bo budowa trwa, wióry lecą, no proszę bardzo, oto jest nawet dowód. Wióry po prostu na budowie muszą lecieć. Jeżeli budowa nie ma wiórów, jest wszystko po prostu wysprzątane, wylizane, to znaczy, że coś z tą budową jest nie tak. Prawdziwa budowa, jeżeli idzie, nie mówimy tu oczywiście o bałaganie, bo bałagan trzeba sprzątać, ale jeżeli prawdziwa budowa jest wykonywana, no to właśnie tak wygląda, więc pokazuję Wam po prostu prawdę, jak to wszystko dokładnie wygląda w trakcie budowy. Wełna wsadzona oczywiście już jest w dach, ocieplanie tu jest, ocieplenie ścian i dachu jest wełną mineralną. Zwróćcie też uwagę, że taką folią zabezpieczyliśmy okna od środka, no bo jak się wykonuje pracę wewnątrz budynku, gdzie się dużo tnie, piłuje, chodzi się z narzędziami, no nie ma ludzi nieomylnych, zawsze można, nie wiem, stanąć za blisko, dotknąć jakimś narzędziem szyby, można zrobić z tego tytułu, no jakąś na przykład rysę, czy no po prostu uszkodzić, tak, czy okno, czy ramę, więc lepiej takie rzeczy po prostu zabezpieczyć folią, taśmą i wtedy po prostu
Mamy tą pewność, że nawet gdybyśmy tutaj coś podeszli czy puknęli, no to jednak ta warstwa folii w jakimś tam stopniu nam po prostu pomoże i ochroni to okno. Tak prezentuje się, słuchajcie, góra w przerobionym mezzanine smarcie o powierzchni zabudowy 70 m2. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie pytania, zadajcie je w komentarzach. Jeżeli chcielibyście poznać cenę tego domu lub innych domów, które są w naszej ofercie, to kliknijcie sobie opis, rozwinie Wam się opis tego filmu i tam znajdziecie linki, które bezpośrednio prowadzą do super wygodnego konfiguratora, który jest na naszej stronie. Tam sobie możecie wyklikać pakiety, które Was interesują i strona automatycznie przelicza Wam cenę. I taka zasada w naszej firmie. To, co na stronie, to w umowie. Jeżeli macie pytania, piszcie, dzwońcie, podany telefon w opisie jest bezpośrednio do mnie, jak i mail. Ja Was zapraszam do rezerwowania terminów na budowę Waszych wymarzonych domów. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! Housmart. Jesteś u siebie.